Dzień dobry Państwu. W poprzednich odcinkach omawialiśmy proste testy błędnikowe, czyli takie, które oceniały funkcję błędnika i które można było zastosować w gabinecie, ambulatoryjnie bądź samodzielnie w domu. W kolejnych odcinkach skupimy się z kolei na metodach sprzętowych, czyli takich, które oceniają funkcję błędnika z użyciem aparatury medycznej. Podstawowym badaniem, który wykorzystywany jest obecnie do metody uzupełniającej diagnostykę zawrotów głowy, jest obecnie badanie VNG. VNG jest skrótem od słowa wideonystagmografia. Wideonystagmografia jest zlepieniem trzech słów. Wideo, czyli oznacza zapis z kamerą wideo, nystagmo od słowa nystagmus, czyli oczopląs, oraz grafia oznacza zapis, czyli graficzny zapis oczopląsu z użyciem kamery wideo. Ale cofnijmy się troszeczkę do historii badań błędnikowych, żeby prześledzić, jak ten problem się kształtował. Takim przełomowym odkryciem i kamieniem milowym w rozwoju badań błędnikowych były odkrycia Roberta Balaniego. Robert Balani to był austriacki profesor, który pracował początkowo we Wiedniu, później w Uppsali w Szwecji, i jego odkrycia stały się przełomowe. Odkrył, że ucho wewnętrzne pełni szczególną rolę w utrzymaniu równowagi, a poza tym odkrył, że stymulacja tego ucha wewnętrznego przy pomocy bodźców cieplnych powoduje krążenie endolimfy, czy takiego płynu w uchu wewnętrznym, czyli w błędniku. Przy czym drażnienie błędnika wodą czy bodźcem cieplnym powoduje krążenie endolimfy w jednym kierunku, natomiast drażnienie błędnika bodźcem zimnym powoduje krążenie endolimfy wprost przeciwnym kierunku. I te odkrycie zapoczątkowały, były podwaliną do stworzenia tzw. próby kalorycznej. Próba kaloryczna, w której stymulowano błędnik bodźcem ciepłym i zimnym, a w efekcie uzyskiwano oczopląs, i Robert Balani był pierwszym takim autorem, podał pierwszą modyfikację próby kalorycznej. Trzeba o tym wspomnieć, ponieważ Robert Balani za całokształt swoich prac w tym zakresie, opisanych w pracy Fizjologia i patofizjologia narządu przedsionkowego, otrzymał w roku 1914 Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. Po tym okresie wielu różnych badaczy, naukowców podało swoje modyfikacje prób kalorycznych. Wiele z nich ma dzisiaj już znaczenie historyczne, ale jedna z nich, która została opracowana w roku 1942 w Londynie przez Fitzgeralda i Holpike'a, zyskała dużą popularność i jest wykonywana szeroko na świecie do dnia dzisiejszego. Nazwisko Charles Skinner Holpike jest to kolejne wielkie nazwisko w otoneurologii, które warto wspomnieć, ponieważ 10 lat po opracowaniu tych prób kalorycznych wraz z innym wielkim otoneurologiem, panią Margaret Dix, opracowali manewr, który służył do diagnostyki łagodnych napadowych położeniowych zawrotów głowy, a więc otolitów w zakresie kanału tylnego i przedniego. I ten manewr od nazwisk odkrywców nazywano właśnie manewrem Dix-Holpike'a. Jest to powszechnie znany i wykonywany manewr diagnostyczny na świecie do dnia dzisiejszego. Kolejnym problemem w diagnostyce zaburzeń błędnikowych, oprócz tego, jak stymulować błędnik, było to, jak zarejestrować jego odpowiedź, czyli jak zarejestrować oczopląs, który powstaje w wyniku drażnienia błędnika. Początkowo ograniczano się do zwykłej obserwacji, później do obserwacji w okularach Frenzla, ale oczywiście to nie było wystarczające. I wykorzystano do tego celu zjawisko, które było odkryte już znacznie wcześniej przed próbami kalorycznymi, mianowicie w roku 1849 roku niemiecki fizjolog Emil Dubois-Reymond odkrył zjawisko takie, że gałka oczna tworzy takie małe pole elektrostatyczne. Mianowicie w okolicach źrenicy gałka oczna jest naelektryzowana dodatnio, jest tutaj plus, natomiast w tylnym odcinku jest naelektryzowana ujemnie, jest tutaj minus. Czyli tworzy taki mały dipol elektryczny, który
który może drgać, którego drgania mogą być zarejestrowane mogą być najpierw wzmocnione, a poza tym zarejestrowane przez aparaturę i przekształcone w ruch pisaka, który na taśmie papierowej zapisuje ruch oczopląsu. I w ten sposób powstało badanie, które nazwano ENG, czyli elektronystagmografia. Jest to znowu zlepienie trzech słów. Elektro, czyli zapis elektryczny, nystagmografia, czyli zapis oczopląsu, czyli elektryczny zapis oczopląsu. I tą metodę rejestracji oczopląsu wykorzystano do badań błędnikowych po raz pierwszy w roku 1922. Metoda ta polega na tym, że wokół oczu pacjenta zakładano takie specjalne elektrody i te elektrody rejestrowały zmianę tego pola elektrycznego oka. Następnie ten sygnał był wzmacniany i przekształcony w ruch pisaka, a następnie lekarz mógł ocenić ten zapis i ocenić wiele parametrów tego oczopląsu, m.in. jego prędkość, amplitudę czy częstotliwość i inne parametry, przy czym była to praca dosyć żmudna i czasochłonna, ale tak robiono przez całe dziesięciolecia, aż do lat 80., kiedy w życiu i w medycynie zaczęły dominować komputery wraz z rozwojem cyfryzacji oraz wymyślono nowy sposób rejestracji oczopląsu. Stworzono takie specjalne gogle, przypominał takie gogle narciarskie, a w środku zamontowano dwie czułe kamery, które te oczy fizycznie filmowały. I ten film z tego ruchu gałek ocznych, czyli z oczopląsu, był przekazywany na ekran monitora i był widoczny przez osobę badającą, mógł być również archiwizowany. A oprogramowanie, które było w tym komputerze i specjalne algorytmy przekształcały ten ruch gałek ocznych w wykres i parametry tego wykresu mogły być obliczone w sposób automatyczny. Obliczano m.in. prędkość wolnej fazy oczopląsu, częstotliwość, a także inne parametry w sposób automatyczny, szybki i precyzyjny. I tak powstała metoda VNG, czyli wideonystagmografia, która była takim bezpośrednim następcą metody ENG. Nazwa VNG została wprowadzona ostatecznie w roku 1989 przez francuskiego laryngologa Eryka Ulmera. Od tego momentu nastąpił dalszy burzliwy okres tej techniki rejestracji oczopląsu. Oczopląsu, który był wywoływany różnymi testami, bo różne techniki drażnienia błędnika powodują oczopląs, takie jak próby kaloryczne, próby obrotowe, testy położeniowe i inne. I wspólnym efektem tego drażnienia jest właśnie oczopląs, który może być zarejestrowany metodą VNG. Z czasem do testów, które badały stricte obwodową część narządu przedsionkowego, czyli błędnik, dołączono testy, które badały czynność centralnej części narządu przedsionkowego, czyli na przykład testy okulomotoryczne. I dzisiaj metoda VNG bada zarówno część obwodową, jak i część centralną narządu przedsionkowego. Nie jest to oczywiście pojedyncze badanie, tylko szereg testów, którego wspólną cechą jest to, że ruch tych gałek ocznych, czyli efekt drażnienia błędników i centralnej części narządu przedsionkowego jest rejestrowany w formie wideo i następnie obliczany przez jego parametry tego ruchu gałek ocznych są obliczane przez komputer. Dobór testów, które wchodzą w skład badania VNG nie jest ujednolicony, może różnić się w przekroju różnych ośrodków, które to badanie wykonują i zależy to od możliwości sprzętowych, od schematów diagnostycznych danego ośrodka oraz od tradycji. Myślę, że to wszystko na temat tego krótkiego wstępu na temat metody VNG. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.